Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam lekcję dla bardzo zaawansowanych osób. To jest lekcja na poziomie B2, C1 i nauczycie się 15 idiomów, frazeologizmów z czasownikami ruchu. Sprawdźcie, bo to będzie lekcja z ćwiczeniami. To będzie coś nowego. Zobaczycie. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego w mojej szkole online przez cały rok. Też w wakacje. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy lekcję. Jak to będzie wyglądało? Mam dla Was historię i w tej historii będzie 15 idiomów z czasownikami ruchu. Mam najpierw 2 wersje ćwiczenia. Zobaczycie tekst z lukami i czasowniki w formie bezokolicznika. Zatrzymajcie wideo i pomyślcie, gdzie pasuje dany czasownik i jaką powinien mieć formę. Potem będzie łatwiejsza wersja tego ćwiczenia. Też będzie ten sam tekst z lukami, ale formy czasowników będą już w odpowiednich formach, więc to będzie dużo łatwiejsze. Później ja przeczytam ten tekst i wytłumaczę, co znaczą te idiomy. Gotowi? Zaczynamy. Tutaj widzicie ten tekst z lukami i są podane czasowniki w formach bezokolicznika. Gdzie powinny być te czasowniki, w którym miejscu i jaką powinny mieć formę osobową? Zróbcie pauzę na tak długo, jak potrzebujecie i zróbcie to ćwiczenie. Dobrze, teraz druga wersja tego samego ćwiczenia. Łatwiejsza. Uwaga, tutaj widzicie tekst z lukami i podałam Wam czasowniki w dobrych formach osobowych. Gdzie powinny być te formy? Zróbcie pauzę na tak długo, jak potrzebujecie i uzupełnijcie ten tekst. I co? Trudne? Łatwe? Zaraz zobaczymy. Teraz ja przeczytam cały ten tekst. Uwaga, zaczynam. Przyszło mi do głowy, że nadszedł czas na zmiany. Może przeprowadzę się do innego miasta. Może poszukam innej pracy. Nie chcę podejmować pochopnych decyzji, żeby później nie wyjść na idiotę. A może po prostu wezmę miesięczny bezpłatny urlop i zastanowię się, co chcę robić w życiu? Beze mnie firma nie pójdzie z torbami, więc szef powinien pójść mi na rękę. Mój znajomy ze szkoły zaryzykował. Miał pracę w korporacji, pracował po 10-12 godzin na dobę, czasem również w weekendy. Zaszedł wysoko w korporacyjnej hierarchii, nieźle zarabiał, ale praca nie dawała mu żadnej satysfakcji. W końcu poszedł po rozum do głowy i zaczął robić coś, co sprawiało mu radość. Został trenerem personalnym. Nie przyszło mu to łatwo. Początki były trudne.
również finansowo. Ale w końcu wyszedł na swoje. Teraz uczy innych trenerów i ma własną sieć siłowni. Jednym słowem, odniósł sukces. Nie mogę wyjść z podziwu, że mimo to jest nadal równym gościem i nie wywyższa się. Ja już kilka razy chciałem rzucić pracę na etacie, ale zawsze dochodziłem do wniosku, że to jeszcze nie czas. Zawsze było jakieś ale. Teraz nie, bo chcę wziąć kredyt, teraz nie, bo jest kryzys. Już miałem napisane wypowiedzenie, ale kiedy przychodziło co do czego, rezygnowałem. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły i tłumaczyć się, ale tym razem podejdę do tego inaczej. I jak? Mieliście dużo poprawnych odpowiedzi? A może wszystkie? Zaczynamy tłumaczenie. Powiem Wam, co znaczą te wszystkie frazy i czasowniki ruchu w różnych kontekstach. Pierwszy idiom, pierwsza fraza to przychodzić, przyjść do głowy. Jeśli mówię, że coś przyszło mi do głowy, to ja po prostu zaczęłam o tym myśleć. Pomyślałam o tym. Przyszło mi do głowy, że powinnam coś zmienić. I właśnie, powinnam coś zmienić, mogę to powiedzieć inaczej, mogę to powiedzieć, nadszedł czas na zmiany. Nadszedł czas to jest taka fraza. Możemy też powiedzieć przyszedł czas, ale bardziej literacko brzmi fraza nadszedł czas. Nadszedł czas na zmiany. Trzeci idiom to wychodzić, wyjść na idiotę. Może być też na głupka, na debila, co chcecie tam wstawić, słowo o podobnym znaczeniu. Czyli nie chcę wyjść na idiotę, to znaczy, że ja nie chcę w oczach innych być idiotą. I tyle. Wyjść na kogoś. Może to być też inne słowo. Na przykład nie chcę wyjść na kogoś skąpego. Ktoś skąpy to znaczy ktoś, kto nie chce wydawać pieniędzy. Więc tutaj możecie używać tej frazy z różnymi słowami. I z rzeczownikami, i z przymiotnikami. Nie chcę wyjść na idiotę, nie chcę wyjść na skąpego. Dalej był fragment firma nie pójdzie z torbami. Pójść z torbami to znaczy zbankrutować. Więc jeśli firma poszła z torbami albo ktoś poszedł z torbami, to znaczy, że zbankrutował. Miał bardzo poważne problemy finansowe. Dalej mamy idiom iść, pójść komuś na rękę. To znaczy ułatwić coś komuś. Szef powinien pójść mi na rękę. Szef powinien ułatwić mi pójście na bezpłatny miesięczny urlop. Na przykład. O tym idiomie i jeszcze innych związanych z częściami ciała mówię w tym filmiku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to link jest oczywiście w opisie. Zapraszam, jest bardzo ciekawy. Następne. Zaszedł wysoko w korporacyjnej hierarchii. Jeśli ktoś zaszedł wysoko, to znaczy, że on w jakiejś hierarchii, w jakiejś strukturze był na wysokim stanowisku. On wysoko zaszedł, to znaczy, że był na przykład dyrektorem. On zaszedł wysoko. Może być też zaszedł daleko. Też tak czasami mówimy. 7. fraza to jest fraza, którą bardzo lubię. Pójść po rozum do głowy. Jeśli ktoś poszedł po rozum do głowy, po rozum do głowy? O co chodzi, nie?
Rozum to jest po prostu, możemy powiedzieć, mądrość, może trochę inteligencja, coś takiego. Jeśli ktoś poszedł po rozum do głowy, to znaczy, że zrobił coś mądrego. Zrobił w końcu coś mądrego. Ta osoba w tekście poszła po rozum do głowy i zaczęła robić coś, co sprawiało jej radość. Czyli zrobiła coś mądrego. Następne. Nie przyszło mu to łatwo. Idiom to przychodzić, przyjść łatwo. Może być też negatywna forma, właśnie tak jak tutaj. Jeśli coś komuś przychodzi łatwo, to znaczy, że coś jest dla kogoś łatwe. Jeśli coś komuś nie przychodzi łatwo, to znaczy, że jest trudne. Czasami nauka języka polskiego nie przychodzi łatwo, ale jeśli oglądasz jeszcze ten filmik, to znaczy, że chcesz lepiej mówić po polsku. Chcesz, żeby Twój progres był szybszy? To zapisz się na kurs do mojej szkoły online. Nasze kursy są super. Uczymy tylko polskiego. Moje nauczycielki są fantastyczne, no i mamy naprawdę świetne opinie od naszych uczniów. Napisz do mnie i spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. A teraz idziemy do następnego idiomu, który brzmi wyjść na swoje. Jeśli ktoś wychodzi na swoje, to znaczy, że on zarabia. Nie traci, ale zarabia. Na przykład możemy zapytać kogoś, kto niedawno otworzył swoją firmę: i co? Jak ci idzie? Wychodzisz na swoje? Czyli czy ty zarabiasz na tym? Czy wszystko idzie dobrze finansowo? Wychodzić, wyjść na swoje. Następne: odniósł sukces. Odnosić, odnieść sukces. Po polsku nie ma takiego słowa jak po angielsku succeed. Nie. Mamy frazę odnosić, odnieść sukces, czyli mieć sukces. Coś takiego. Następny idiom to nie mogę wyjść z podziwu. Albo ktoś nie może wyjść z podziwu. To znaczy, jestem bardzo zaskoczony, zaskoczona. Wow, naprawdę? Coś jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie mogę wyjść z podziwu, że on odniósł sukces, ma tyle pieniędzy, a jest równym gościem, czyli takim normalnym człowiekiem, nie wywyższa się. Potem było: zawsze dochodziłem do wniosku. Oczywiście może być też forma zawsze dochodziłam do wniosku, jeśli mówi kobieta. Dochodzić, dojść do wniosku to znaczy przemyśleć coś i podjąć decyzję. Więc ja myślałam i doszłam do wniosku, że zrobię to. Tutaj bohater tego tekstu chciał złożyć wypowiedzenie, zrezygnować z pracy, ale zawsze myślał i decydował, że nie teraz. Dochodził do wniosku, że to nie jest dobry czas. Następny idiom, bardzo ciekawy, kiedy przychodziło co do czego. Generalnie przychodzić, przyjść, co do czego. To zawsze będzie w formie nijakiej. Kiedy przychodziło, kiedy przychodzi, kiedy przyszło, co do czego. To znaczy, że mamy jakąś sytuację, ktoś myśli: zrobię to, zrezygnuję z pracy, ale kiedy ta sytuacja
się pojawia, kiedy ta sytuacja ma miejsce, kiedy przychodzi co do czego, to ja zmieniam zdanie. Na przykład chcę komuś powiedzieć może coś niemiłego. Przygotowuję się, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy ta sytuacja ma miejsce, nie mówię tego. Ten idiom jest bardzo, bardzo ciekawy. Jeszcze 2. Wchodzić w szczegóły. Wchodzić w szczegóły, czyli mówić o szczegółach. Wchodzić, wejść w szczegóły. I ostatnie to było po prostu metaforyczne znaczenie czasownika podchodzić, podejść. Podchodzić, podejść do czegoś w jakiś sposób, to znaczy mieć jakieś nastawienie do czegoś. Więc jeśli ja chcę podejść do tego inaczej, to ja teraz będę myśleć o tym inaczej i będę robić coś innego. Napiszcie w komentarzu, czy ten tekst, te ćwiczenia były dla Was trudne i jestem bardzo ciekawa, ile osób na tak wysokich poziomach ogląda mój kanał. Napiszcie w komentarzu, jak to wygląda, jak długo uczycie się polskiego i jaki jest Wasz poziom. A jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to proszę wesprzyjcie mój kanał. Możecie to zrobić albo kupując jeden z moich kursów wideo na mojej stronie. Kursy są naprawdę świetne, dobrze przemyślane, z ćwiczeniami, ale możecie też wesprzeć mój kanał, robiąc po prostu donację. Link jest w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!